Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o komputerze Maxstorm Ultra, który jest bardzo tanią alternatywą w stosunku do Maca Pro. I nie będzie to historia o komputerach za 40 000 zł, tylko o komputerze za 5, góra 6 tysięcy. Powiem Wam dokładnie, jakich podzespołów użyłem, aby osiągnąć wydajność Maca Pro. Także zwrócę Wam uwagę, które podzespoły mają największy wpływ na tą wydajność, na jakich podzespołach możemy sporo zaoszczędzić, a na jakich nie możemy po prostu oszczędzać. Przekonacie się, iż jest tania alternatywa dla Maca Pro. Także w tym odcinku pokażę Wam nową obudowę, jaką stosujemy w Maxstorm Ultra. Jest to obudowa Cooler Master Box Q300 wersja druga. Zobaczcie jak to wygląda. Tutaj właśnie jest ta ścianka z hartowanego szkła. Dość porządna, powiem Wam. Z tyłu filtr przeciwkurzowy. No i oczywiście nóżki odpowiednie z drugiej strony, że to może stać w pozycji pionowej, jak i poziomej również. Tutaj widzicie właśnie porty wyprowadzone na zewnątrz USB-C i USB 3.2. Także w stosunku do wcześniejszej wersji jest to pewne udogodnienie. Tutaj z drugiej strony widzicie właśnie odpowiednie takie nóżki, także może być również ta budowa w pozycji poziomej, jak najbardziej. No i filtry przeciwkurzowe, które zatrzymują tutaj kurz. Bardzo fajna sprawa. To jest na takich magnesach, także przyczepia go się w ten sposób. I jest bardzo praktyczna rzecz do wyczyszczenia, do przemycia na przykład. I tutaj z przodu na froncie również mamy taki filtr przeciwkurzowy. Zobaczcie, jego można tutaj zdjąć. I on się tutaj przyczepia za pomocą takich specjalnych magnesów. Tutaj wszystkie porty z tyłu. Płyta Asus B760M TIFF Gaming. Bardzo dobra, wytrzymała płyta. Tutaj mamy również kartę Wi-Fi intelowską, która działa pod MacOSem. No i oczywiście pełen zestaw portów USB-C, USB 3.2. I na samym dole widzicie grafikę RX 6600 z portami DisplayPort oraz HDMI. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Oczywiście miejsca na kabli jest wystarczająco dużo, można je to jakoś w miarę dobrze zorganizować. Tutaj jeszcze mamy dwa dyski na specjalnych takich zaczepach. Dwa dyski SSD, na jednym zainstalowaliśmy Windows, na drugim Linux. A macOS jest oczywiście na dysku ultra szybkim NVMe. Tak więc jak widzicie, jest to obudowa ekonomiczna, dość tania, ale spełnia swoją funkcję w 100%. Natomiast najważniejszym elementem tego komputera jest płyta główna. I płyta główna musi być bardzo dobrej klasy. Dlaczego? Dlatego, iż od płyty głównej zależy wbrew pozorom wydajność procesorów. Procesory, które tutaj stosujemy, są to procesory i7 i 9 14 generacji i wymagają one bardzo stabilnego zasilania. Jeżeli mamy płytę główną wysokiej klasy, wówczas posiada ona sekcję zasilania, która daje to stabilne napięcie. Natomiast jeżeli kupimy tanią płytę, wówczas sekcja zasilania jest słaba i w tym wypadku osiągi procesorów mogą być nawet 20 do 30% mniejsze. Płyta główna, która tu jest, to jest Asus ROG B760M. Ona jest zbudowana na bazie komponentów klasy wojskowej, a więc średni czas życia tej płyty to jest 10 lat plus. I to nie jest tutaj tak jak w Macu Mini, w Mac Studio, że po 3 latach być może wyrzucicie ten komputer do kosza. Nie, ten zestaw naprawdę bardzo długo Wam posłuży. Procesory, jakich tu używamy, są to procesory i7 i 9 14 generacji serii F. Seria F oznacza, iż są procesory energooszczędne, a więc wydzielają one mniej ciepła. W związku z tym
możemy tu użyć słabszego chłodzenia, mniejszej obudowy, czy nawet zasilacza mniejszej mocy. I to ma bardzo duże znaczenie właśnie w przypadku takich zestawów ekonomicznych. Natomiast osiągi, jak zobaczycie, są naprawdę całkiem dobre. Chłodzenie procesora. Tutaj jest zestaw chłodzenia cieczą Deepcool Mars 240 i to jest chłodzenie stosunkowo tanie, ale dobre, niezawodne i w zupełności tutaj wystarczy. To jest chłodnica 24 cm i tutaj pod tym względem jak najbardziej się sprawdza. Pamięci jakie stosujemy, to są DDR-y 4 3600 MHz. I teraz, czy warto mieć DDR-y 5 w zestawach ekonomicznych? No cóż, DDR-y 5 są raz, że są droższe, płyta główna pod nich jest droższa, czyli po prostu więcej płacimy, natomiast osiągi może zyskujemy jakieś 2-3% w aplikacjach, czyli to jest niewiele w sumie. Następny podzespół bardzo ważny to jest zasilacz. Zasilacz musi dawać bardzo stabilne zasilanie i powinien być renomowanej firmy. Tak samo jak tutaj to jest Be Quiet 650 W. I teraz oczywiście moc, jaką potrzebują wszystkie podzespoły w komputerze, musimy jakoś zmierzyć albo policzyć, czyli tutaj na watomierzu maksymalna moc w stresie to było 390 W. Zasilacz mamy 650 W, czyli mamy spory zapas mocy. Czyli też nie warto stosować zasilaczy tam nie wiem 800 czy tam 1000 W, bo to nic po prostu nam nie da. No i ostatni element, czyli karta graficzna. Karta graficzna tutaj jest RX 6600 i spokojnie możemy ją wymienić na RX 6800. Zasilacz również da sobie tutaj radę, ale to już zależy od preferencji, co potrzebujemy, czy mocnego procesora, czy mocnej grafiki. No i cóż, teraz przejdziemy już do testów na systemie MacOS Sequoia i zobaczycie, jak ta maszyna się sprawdza. Jesteśmy już na systemie MacOS Sequoia 15.3.1. Jak widzicie tutaj procesor i7 14700F, Radeon RX 6600 8 GB i 32 GB pamięci DDR4. Tu jeszcze możemy sobie zobaczyć w raporcie systemowym, jak to wygląda. Powiedzmy audio oczywiście działa jak najbardziej. Tutaj jak wejdziemy również jest wejścia są aktywne. Karta Ethernet 2,5 gigabita. Grafika wiadomo RX 6600. Dysk macowy to jest dysk Adata Legend 900, 1 terabajtów. Bardzo szybki dysk, jak zobaczycie potem. I jeszcze są dwa dyski SATA 512, na których jest zainstalowany Windows i na drugim Linux. Linuxa tutaj nie widać. No oczywiście USB i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o kartę Wi-Fi, to tutaj w tym egzemplarzu akurat w tym momencie zainstalowałem kartę intelowską, która jest na pokładzie tej płyty głównej. Bardzo dobra karta sieciowa. Oczywiście również będzie instalowany tutaj karta natywna na chipsecie Broadcom, natomiast na razie jest ta karta Intela. Możemy sobie tutaj sprawdzić osiągi tej karty. No widzicie, osiągi tej karty intelowskiej są całkiem niezłe. 550. Ona tu bardzo dobrze zbiera wszystkie sieci, jak widać.
Teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie ten dysk przetestować, tutaj NVMe Adata Legend 900, to mamy tutaj programik do tego Disk Speed Test Blackmagica. No tutaj też są takie osiągi na poziomie 6000 MB na sekundę. Tak, tutaj jak widzicie są zainstalowane różne programy no typu Corel, Word, Final Cut Pro X. No nie będziemy ich tutaj uruchamiać oczywiście i na nich coś robić, bo to by zajęłoby to lata. Także tutaj jest to komputer, który został, że tak powiem, dość gruntownie przetestowany na pewnych programach. Test Passmarka. Znany test, on testuje właśnie procesor i również pamięć. I tu można sobie załadować na stronę Passmarka właśnie zobaczmy. Mamy prawie 5 gwiazdek. No tutaj mają 42 247, my mamy 52 000, czyli test wypadł no nadzwyczaj dobrze. I teraz zobaczcie jeszcze na VideoProc Converter. To jest taki programik, którym można sprawdzić, czy grafika obsługuje wszystkie kodeki H264, HEVC. No tutaj widać, że wszystko jest obsługiwane jak najbardziej. Także też jest ważny test. Niektóre karty jakieś stare mogą tego nie obsługiwać. Tu jest jak najbardziej w porządku. Test karty graficznej. Powiedzmy w rozdzielczości tutaj taką jaką mamy teraz, czyli Full HD. Czyli damy sobie tutaj Extreme i 1920 na 1080. Jest rezultat 87 klatek, czyli takie wartości średnie dla tej karty. Wychodzimy już z tego testu. Zajmiemy się testowaniem procesora właśnie w wymagających aplikacjach do renderingu. Maxstorm Ultra. Wcześniej osiągnęliśmy taki rezultat 32 377, bo też było testowane na tym komputerze. No teraz zobaczymy, bo chodzi w tle zawsze QuickTime Player. Wynik może być troszkę mniejszy, ale mniej więcej podobny będzie. I test w trybie multi-core. No i mamy rezultat 32 580 punktów. Jest to, uważam, no bardzo dobry rezultat. Teraz jeszcze zrobimy sobie test single core, czyli jednego rdzenia. I mamy już wynik 1891 punktów. I tutaj są takie benchmarki odnośnie właśnie oryginalnego Maca, różnych komputerów Apple'a. Wybieramy sobie Cinebench 23 i zobaczymy, jak to się ma do naszego tutaj Maxstorma Ultra. Zobaczcie, mamy 32 580 punktów, natomiast najszybszy Mac Pro M2 Ultra
czy Mac Studio M2 Ultra mają tylko 28 570, a więc różnica jest bardzo, bardzo duża. Także widzicie tą różnicę tutaj. I teraz zrobimy sobie test programem Cinebench 2024, zarówno w trybie multicore, jak i single core. Oczywiście wszystko w przyspieszonym tempie. I mamy już nasz wynik 1846 punktów. Teraz porównamy to sobie z Mac Pro i Mac Studio Ultra. Mac Studio Ultra 1918, Mac Pro to samo. Także widzicie, iż te wyniki są porównywalne, można powiedzieć. Nawet przy takim procesorze serii F. I teraz tak, możecie to kupić na stronie MacStorm.eu albo MacStorm.pl. I tutaj mamy MacStorma w wersji podstawowej, którego można odpowiednio skonfigurować do własnych potrzeb. Tutaj na przykład tak, wersja podstawowa 5190 zł, natomiast my sobie dodamy jeszcze procesor i7 14700F, grafikę 6600. No i jeszcze dla celów porównawczych tutaj zwiększymy pamięć do 64 GB DDR4. Czyli cena takiego zestawu 6200. Natomiast porównamy to teraz z Maciem Pro w podobnej konfiguracji 39 000 prawie. Jeżeli tutaj chcemy sobie ewentualnie tą grafikę jeszcze zupgrade'ować w Macu Pro, no to tam wyjdzie więcej. No a wtedy będzie wiadomo o wiele mocniejsza ta grafika tutaj. No widzicie, różnica to jest no 6-7-krotna może. Teraz porównanie tutaj z Mac Studio Ultra. To jest również 20-25 tysięcy. Także widzicie, jak to jest. No i to wszystko w tym nagraniu. Dziękuję i zapraszam do oglądania następnych produkcji.